Squirrel with a Gun. Gra wydana 29 sierpnia 2024 przez producenta DD Creations LLC. Grę można kupić na Steam za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 16 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra nastawiona na humor przyniosła mi jakąkolwiek rozrywkę? Czy gra stanowi jakiekolwiek wyzwanie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą poznałem kompletnym przypadkiem, jak widziałem zapowiedzi tej dziwnej gry i stwierdziłem, że będzie idealna na wyluzowanie oraz żeby się pośmiać. Zwlekałem, jak to ja, z kupnem, aż w końcu grę zakupiłem i ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Squirrel with a Gun to gra, w której wcielamy się w wiewióra, który w jakiejś bazie odkrył złotego żołędzia i chciał go zagarnąć dla siebie. Jednakże na drodze stanęli nam dziwni tajniacy, którzy nie mają żadnego problemu, żeby pruć do nas z gnatów. Miny im zrzedły, kiedy się okazało, że zwykła wiewiórka jest nie tylko w stanie utrzymać pistolet w łapkach, ale i strzelać z niego. Po wydostaniu się z tajemniczej bazy wylądowaliśmy w niewielkim miasteczku, gdzie miała się zacząć nasza przygoda, gdzie zbieramy złote żołędzie, odblokowujemy nowe bronie oraz stroje, ale i walczymy z tajniakami. Na ich czele stoi dwójka niebezpiecznych ludzi, czyli ojciec oraz matka. Dobra, a zatem skoro fabułę mamy omówioną, bo tak, celem jest zdobywanie po prostu żołędzi i pokonanie tej dwójki, przejdźmy do tego, co my tu w sumie możemy robić. Miasteczko jest podzielone na kilka rejonów. Na początku mamy mały teren, który pozwala nam na eksplorację, wkurzanie ludzi, zdobywanie żołędzi, strojów, filtrów do zdjęć, ale i przede wszystkim na pociągnięcie fabuły do przodu. Nie mamy tu misji pobocznych, a jedynie aktywności czy zagadki, dzięki którym zdobywamy różne nagrody. Ogólnie wszystkie rejony razem wzięte nie są zbyt duże, więc nie uświadczymy tu ogromnego, otwartego świata, ale mamy tu domy, które skrywają wiele sekretów i zwiedzamy nie tylko same domy, ale ich dachy, piwnice czy ogródki. Aby zdobywać złote żołędzie, które są nam potrzebne do pójścia dalej z fabułą, czasem musimy pomyśleć, co zrobić w danym miejscu, by go zdobyć, więc są tu też łamigłówki. Mamy tu różnorakie stroje, które oprócz kwestii estetycznych mają też swoje zastosowanie praktyczne. Dla przykładu czapeczka z zapaloną świecą pozwala podpalać butle z gazem, strój sapera chroni nas przed wybuchem min oraz mamy też specjalne animacje poruszania się jak strój baleriny, który powoduje, że jak się poruszamy, to tańczymy. Jeśli chodzi o dostępne bronie, to nie ma ich w sumie dużo. Jest pistolet, strzelba, bazuka, snajperka, granatnik i może coś ominąłem. Strzelanie z nich jest satysfakcjonujące, ale i bywa frustrujące, ale to przez odrzut. Chociaż to logiczne, że gdy mała wiewiórka trzyma strzelbę i z niej odda strzał, to trochę nas odrzuci, ale powodowało to czasem, że spadałem z krawędzi, no ale to już moja wina, że nie patrzyłem, gdzie stoję. Mamy tu też dwa typy pojazdów, czyli samochodzik i łódka, co pozwala nam szybciej się gdzieś dostać, co też jest fajną rzeczą, bo wiewiórka za szybka nie jest, a opcja sprintu tu nie istnieje, więc takie środki transportu też są dość pomocne. Przeciwnicy nie są za bardzo różnorodni. Wszyscy raczej to klony i różnią się jedynie typem broni. Jedynie bossowie się różnią, ale jest ich z 2 albo 3, a dodatkowo gra nie jest zbyt długa i nie jest wielce rozbudowana, bo to raczej miała być skromna gierka, która miała być zabawna, przyjemna i służyć ma do szerzenia chaosu, niż posiadać rozbudowaną fabułę, ale to nie oznacza, że jest zła. Ja się przy niej bawiłem świetnie, chociaż nie obyło się bez błędów. Zdarzały się błędy jak blokowanie się w kamieniu oraz na niewidzialnej ścianie, czy NPC, które nie do końca wiedziały, co robić. Czasem widzieli mnie, celowali do mnie, ale nie strzelali. A bywały sytuacje, że musiałem uciekać, bo pruli do mnie jak snajperzy. Ale ogólnie nie są jakoś wymagający. Zdarzały się też sytuacje, że tekstury czy materiały przez siebie przechodziły.
Bywały tu błędy, ale nie aż takie rażące dla mnie, ewentualnie ja nie natrafiłem na jakąś dużą ich ilość. Całość gry to bardzo prosty koncept, po którym nie można oczekiwać za dużo, ale jest to na tyle przyjemny tytuł, że pozwala nam się odmurzyć i zrelaksować. Szerzymy tu chaos, rozwiązujemy zagadki, odblokowujemy różne rzeczy, eksplorujemy budynki i ogólnie myślę, że można tu naprawdę miło spędzić czas, ale i zastanowić się nad tym, co autor miał w głowie, tworząc ten absurdalnie zabawny tytuł. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Ogólnie nie jest źle, ale mimo wszystko zdarzały się pewne mankamenty i problemy, więc przydałoby się trochę podszlifować pewne rzeczy. Audio. Ogólnie muzyka była zwyczajna, oprócz walki z bossami, gdzie mieliśmy rockowe albo nawet metalowe riffy i dobrze się przy nich walczyło. Dźwięki otoczenia czy broni były dla mnie zadowalające. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze i bawiłem się przy niej cudownie, bo dostarczyło mi to, co miało dostarczyć, czyli absurd, rozrywkę i uśmiech na twarzy. Grafika. Grafika jest dla mnie niezwykle prosta i widać to chociażby po modelach ludzi, bo nie ma jakoś wielkiej szczegółowości, ale w takim tytule to nie problem dla mnie. Nie jest ta gra piękna, ale w zamyśle nie miała być, także pod tym względem jest po prostu ok. Podsumowując, Squirrel with a Gun to ciekawy i zabawny tytuł, który nadaje się do relaksu, śmiechu i odpoczynku od ciężkich tytułów z rozbudowaną fabułą. Tego tutaj nie uświadczymy, ale dostaniemy po prostu rozrywkę, która spowoduje, że bardziej się będziemy zastanawiać, dlaczego ja w to gram i dlaczego to daje tyle zabawy. Widziałem, że autor co jakiś czas nadal dodaje tam nowe rzeczy i bodajże dodał nawet nowy region, więc być może kiedyś do tego wrócę, by móc znowu jako malutka wiewiórka chwycić broń i szerzyć jeden wielki chaos. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!